Cześć, Cybylisz Travel, witam Was z Mardin. Tak się składa, że jesteśmy w Mardin podczas weekendowego lockdownu. W Turcji działa to tak, że przez ostatnie kilka miesięcy i właściwie w pierwszą falę wirusa lockdowny były implementowane tylko i wyłącznie podczas wieczoru piątku, sobota, niedziela, aż do poniedziałku o 5 rano. Te lockdowny też obowiązują od 9 do 5 rano co dnia. Zobaczmy, co będziemy mogli w ogóle znaleźć podczas tego lockdownu w Mardin, bo na razie wszystko wygląda zamknięte. Naprawdę nigdy nie czułam się taką sultaną, bo w tym miejscu jest to bardzo łatwe. Ten budynek był zbudowany przez ormiańskiego architekta pod koniec XIX wieku. Służył jako poczta, a teraz należy do Uniwersytetu Artuklu. Jest to teraz hotel, a tak wygląda jeden z pokoi w tym hotelu. Kici. Smaki, kolory, wszystkiego jest pełno, tak jak tu w tureckich bazarach. Wiem, że tego nie widzicie, ale tak naprawdę to wszystko tutaj jest. Weekend lockdown, dlatego wszystko jest zamknięte. Natomiast nie muszę chyba Was przekonywać, że ten bazar wygląda cudownie, tak jak mnóstwo bazarków w Turcji. Na pewno warto się zapuścić. To jest z głównej ulicy dosłownie, zobaczycie sami, zresztą napisane jest, że jest bazar i ciężko w ogóle jest ominąć to miejsce. Właśnie minęliśmy na głównej ulicy kościół asyryjski, chaldejski. Jest oczywiście zamknięty. Może później się uda, ale wątpię. Większość kościołów zresztą jest zamknięte. W Mardin chyba można się dostukać, że tak powiem, do jakichś drzwi sklepu z biżuterią i Ci otworzą te drzwi, no ale że dzisiaj jest wszystko zamknięte, to niestety. Mardin jako miasto oczywiście jest podzielone na kilka części. Tą część, którą zwiedzają turyści i którą warto odwiedzić dla właśnie swojego piękna, to jest część oczywiście Eski Mardin, czyli Stare Miasto. Cała ta część jest wliczona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest uznana za taki open air museum, taką muzeum na otwartym powietrzu. Natomiast zwiedzać miasto jest bardzo łatwo, bo przychodzi jedna ulica jednokierunkowa, także jeśli na przykład wjeżdżacie samochodem, tak jak my to robiliśmy, tutaj zawsze jest mnóstwo samochodów. Najważniejsze jest to, że na górze Starego Miasta jest zamek.
Już nie mogę się doczekać, kiedy otworzą go dla odwiedzających. Oczywiście jest to jeszcze długa droga, ale rozmawiałam z miejscowymi i mówili, że planują tutaj nawet jakieś takie telefrik, czyli wiecie, taki funicular? Boże, jak to się po polsku nazywa? Zapomniałam. W każdym razie byłoby super, bo położenie tego zamku jest na najwyższym punkcie dookoła miasta. Te drzwi są takie niższe ode mnie. So everything is possible. Hiçbir şey açık değil yani. Burayı dolandırıyoruz ama. Oh my. Woo! Burayı açtırırım size. Burayı gezerseniz. Oh my god. Dikkat edin. Dikkat edin. Evet. Gideceğiz Wow. buraya gideceğiz. Oh my god. Oh, Asia, you're gonna open the door for Oh us. my god. No i patrzcie, jakie szczęście, w nieszczęście, że wszystko zamknięte, a my akurat przechodziliśmy ulicą kościoła 40 męczenników, kiedy tam przychodził właśnie Syrianiec, mężczyzna, który mieszka naprzeciwko kościoła. Teraz jesteśmy na jego tarasie, zaprosił nas do domu, bawimy się z jego psem. Za mną jest właśnie kościół, który chcemy zwiedzić, jest zamknięty, ale chyba dla nas go otworzy dzisiaj. I strasznie się cieszę, bo właśnie dla takich momentów warto podróżować. Na dachu teraz siedzimy sobie, czekamy na kawkę i jest cudnie. Boże, zobaczcie jaka piękność. Zobaczcie jakie widoki przecudowne. Kite, zamek. A teraz mała wycieczka w domu asyryjskim. Tu jest akurat sypialnia. Dalej salon. Soba, czyli ten piec, wykorzystuje się do grillowania kasztanów. Yapıyorum. O, burası çok güzel. Kızartırsınız He size. böyle. Süper. Dışarıda yakıyoruz. Evet. Ama serin içerisi. Evet. Pan Seli mówi, że nie lubi niskich sufitów, bo go przytłaczają. I pokazuje nam czasopisma o mniejszości Asyryjczyków w Turcji. I co widzimy? Patrzcie, grupę w kościele Świętej Marii Panny w Diyarbakır, w którym właśnie byliśmy kilka dni temu. A filmik stamtąd podlinkuję u góry, jeśli jeszcze nie widzieliście. Wow, look. Ha, burası da sokak değil mi? Ya orada birisi var ya böyle yan yana konuşuyor ses burada. O, tutaj okienko wychodzi na ulicę. Można sobie posłuchać, co ludzie mówią, którzy przychodzą, albo, bo tutaj jest kościół. Ta ściana to już jest kościół. Golden. Dopiero co wyszłam z tamtych drzwi, wyobraźcie sobie, te domy są ogromne, to jest jeden dom. Jeden dom to wszystko. Böyleydi bu eskidi. Tak wygląda miejsce, w którym mieszkają ludzie. W tym przypadku w tym domu mieszkają właśnie Syrianiler, czyli Asyryjczycy. A obok jest już kościół. Bunu açamaz kapıyı. Açarım diyor. She's running, she go. Geliyor, herkes geliyor buraya. I oto dzięki panu Selimowi jesteśmy w środku kościoła 40 męczenników. Szczerze mówiąc, po prostu fajnie jest to być. Nie chcę się nawet za bardzo gadać, tylko po prostu oglądać, jak oni to żyją.
iftarı bakabilir miyim? Çünkü çok büyük. Neleri de kontrol edin. Wow, dla takich właśnie momentów się podróżuje i mimo tego, że nie można było w środku nagrywać, chciałabym wam to pokazać, to niesamowita jest ten kościół w środku. Oczywiście jest bardzo staro, prawda, te kolumny są stare i już nawet widzę, że już nawet gimbal, wsiadła mi bateria w aparacie, także teraz to nagranie może być troszkę złe, ale chciałam się z wami po prostu podzielić tymi emocjami. No mieliśmy niesamowitego farta, że spotkaliśmy tego pana tuż przy drzwiach kościoła, a jego dom był naprzeciwko tego kościoła. A takie znaczki zawieszają nad swoimi drzwiami osoby, które odwiedziły już Mekkę. Patrz. Joko, dziś Słuchajcie, podobna sytuacja, jeśli chodzi o jedzenie wegetariańskie. Nie ma nic, nawet zupy, bo restauracje są zamknięte, więc są durumy, jest Adana, ale nie ma jedzenia, więc tylko i wyłącznie çiğ jest konaga na çiğ ratuje po prostu, no i nie ma innej opcji, także no. Marketingu, cudownego marketingu. Merhabalar. Nasılsınız? Tutaj mamy taką piękną panią, która ma cały sklep ze swoimi mydłami i promuje się jako taka mardińska Marilyn Monroe. Ben bunu yıkayıp beni benzetiyorlardı. İyi dedim benziyorsam haber yap. Marketing olsun diye güzel. de var ne güzel. Oh Look, she's got a my nice tattoo. god. Wow. Çok güzel. Oprócz sprzedaży mydła z mleka osła, Melek opiekuje się wszystkimi psami i kotkami w okolicy. Buduje im domki, a na tyłach sklepu jest nawet wynajęty lokal, który ona urządziła pod koci hotel. Ta medresa, czyli Teologiczna Szkoła Muzułmańska, jest przepięknie położona. Ten budynek pochodzi z końca XIV wieku i składa się z dziedzińca, meczetu, grobowca i różnych dodatkowych pomieszczeń na 2 piętrach. Podczas weekendowego lockdownu madrasa jest zamknięta, ale i tak warto podejść i obejrzeć ten budynek ze wszystkich możliwych stron. Widzicie tego chłopca, który jest z przodu ode mnie. Ja już jestem stara baba, ledwo tutaj weszłam, ale znaleźliśmy miejsce na zachód słońca. Jak stoicie tyłem do Zincirlikuyu Medresesi, czyli do tej szkoły takiej islamskiej, jak stoicie z plecami do tej medresy, to w lewo trzeba iść i będzie pierwsza uliczka w górę, która jest taka na pół zawalona. Właśnie tam musicie się wspiąć i stamtąd to już jest tak naprawdę 5 minut. Także taki trik, póki co to działa. Widzę, że ludzie nawet wchodzą i wyżej, ale to jest military zone, czyli wojskowa, po prostu część wojskowa, więc nie warto się narażać moim zdaniem, ale wiecie, ryzykantów jest mnóstwo.